Dobra, mam teraz chwilę i to jest właśnie dobry czas na to, żeby podsumować wyprawę po Nepalu. I teraz tak, Nepal jest przepiękny, Himalaje mnie zaczarowały i ogólnie zawsze o tym marzyłem, więc to jest takie spełnienie marzeń, dlatego byłem większość dni mega zajarany. W Nepalu mi się nie podobają bardzo permity, czyli pozwolenia, żeby w niektóre regiony się udać. Jeden permit kosztuje $500, to jest na 10 dni i każdy kolejny dzień kosztuje $50, czyli ultra drogie, nie mogę sobie na to pozwolić i niestety wiele regionów nie mogłem zwiedzić. Kolejny permit, o którym się dowiedziałem tam trochę później, kosztuje 200 zł. To było 6000 rupii, a jakby się to zrobiło w stolicy, to by było 3000. Ale nie podoba mi się, że wszędzie tutaj w tym Nepalu też jest tak, że dla mnie permit kosztuje 6000, a dla nich 200 rupii. Więc takie trochę nie fair, ale rozumiem, że nie chcą tam za dużo ludzi mieć i dbają tam, powiedzmy, o to, żeby te góry zostały takie mega naturalne i czyste. Ludzie są super, wspaniali, bardzo pomocni. Nie są tacy straszni jak w Indiach, nie podchodzą, nie pytają się wszyscy o zdjęcie. Czasami ktoś tam zagada, ale tak bardzo delikatnie, więc naprawdę odsapnąłem. Byłem tam prawie miesiąc, 20 parę dni, nie wiem. Za motocykl musiałem zapłacić też permit, 200 rupii dziennie, czyli 200 rupii? 200 rupii, czyli 7 zł. Tak. Nepal dał mi popalić, te drogi były naprawdę kozackie, ludzie mi mówili nie jedź tam jest mega ciężko, tam będzie bardzo trudno, a ja mówię dobra, ja lubię takie rzeczy, no i mega się bawiłem. Raz pamiętam, że miałem dość już tego offroadu, tych gór, no i pamiętam, że wtedy też się mega wymęczyłem, to na drugi dzień mega długo pospałem. Kurczę, Nepal, ceny takie jak w Indiach, podobne bardzo. Kurczę, z dużych miast wam nie powiem o atrakcjach, bo wiecie, ja nie jeżdżę. Po tych wszystkich atrakcjach ja zwiedzam naturkę, świat i różne kraje, gadam z ludźmi. A tym wydaje mi się, że najprawdziwszy świat jest właśnie na takich wioseczkach, z dala od wielkich miast, gdzie każdy goni za forsą. Tu jest trochę inaczej, ludzie są inni i lubię poznawać świat właśnie od tej strony. Więc cieszę się, że nawet w tym Katmandu byłem przecież 4 dni, to tam nie pozwiedzałem za dużo. Jakoś mnie to nie jarało. To po prostu wielkie miasto, syf, brud i korki. No więc nie kumam, czemu ludzie lubią tam zwiedzać. Jest teraz na przykład w Indiach, jak teraz oglądałem Fazowskiego, myślałem, gdzie on tam, w jakimś Bombaju jest. Niby spoko, ale chodzi tam, męczy się w tych tłumach, tam nie ma co oglądać. Tam jest jeden jakiś budynek, który wszyscy widzieli w jakichś filmach i na YouTubcie. No musisz trąbić, co nie? Nikogo nie ma, ale musi zatrąbić. No, bo ja jestem w Indiach już z powrotem. Właśnie wczoraj wjechałem. W Nepalu w ogóle nie ogarnia policja i te wszystkie graniczne rzeczy. Oni nie mają ze sobą kontaktu. To ta Azja wschodnia, południowo-wschodnia, teraz te Indie zauważyłem, Nepal, oni w ogóle nie czają, jakby mają jakiś komputerek na początku, a później tak czy siak wypełniają jakieś pełno papierów i jakby ciebie nigdy nie ma w systemie, więc na nowo trzeba wypełniać różne papierki i tak dalej. Ten permit jest niby maksymalnie na 7 dni, niektórzy mówią, że na 10 i można go wykupić tylko raz w jednym miejscu. Czyli możecie kupić raz na granicy, później na przykład w Katmandu, później gdzieś w Pokorze i później jeszcze w jakimś innym mieście. To ja w ogóle miałem akcję, że pojechałem, było zamknięte, więc pojechałem na drugi dzień, spóźniłem się 2 dni. Musiałem zapłacić za 2 dni aż 2400 rupii, czyli kara 1200 rupii zamiast 200. Więc to mnie zabolało. Później babeczka mi załatwiła ten papier na 15 dni. Powiedziała, że ma wtyki, coś tam, nieważne, to jest strasznie, te kraje, Indie, Nepal, one są strasznie, Jezu, jak to się mówi, ale mi teraz słowo wypadło. No, że wszystkich można przekupić, policjantów i tak dalej. Oni cię łapią, straszą cię mandatem i tylko czekają, aż im dasz coś tam. No i tak samo jest, jakby wszędzie tak jest. No więc, i ona jeszcze mi mówi, że mnie zapłacił 2 koła.
Czyli tam 100 zł, co nie? Za to, że ona mi tam niby na 15 dni. Ja mówię, nie, dawaj mi na 10 dni, coś tam. On mówi, nie da się, jak chcesz to dzisiaj załatwić, to musisz mi to zapłacić, bo ja jestem agentem i gdzieś tam mam znajomości. Już jest za późno, inaczej byś tego nie zrobił. No i załatwiłem. No i byłem z szerpą, bo ja spałem u szerpy 5 dni. Wydaje mi się, że gdybym pojechał sam, to w ogóle bym nie znalazł tego. Ciężko bardzo byłoby mi znaleźć to miejsce, dogadać się z tymi ludźmi. Tam ogólnie mało ludzi mówi po angielsku. Naprawdę mało ludzi. Wiadomo, w miastach może trochę więcej, ale tak poza miastem to nic. Nie wiem, dziwne na maksa. Dobrze, że mam tłumacza, więc zawsze jakoś tam idzie, a w sklepie zawsze można pokazać, co się chce. Nie trzeba tam wytłumaczyć. No i dobra, i teraz historia ze wczoraj. Czekaj, bo to długa historia. Ja zacząłem z samego rana, 8 czy 9, ruszyłem. No i akcja była taka, że miałem tam powiedzmy 300 rupii ze sobą. I już koniec, mówię, nie wypłacam nic, bo wypłata kosztuje 25 zł z bankomatu. Nie będę wypłacał tam powiedzmy, nie wiem, 30 zł, bo tyle mi brakuje. Mówię, przetrwam. Pojechałem gdzieś około 11, zjadłem dobry obiad. Taki mega full, byłem najedzony, szczęśliwy. 2 butelki wody. I zero pieniędzy? Tak, zero pieniędzy i jeszcze miałem trochę indyjskich tych rupii. No to mówię, dobra, jadę na pierwszą granicę, najbliższą, mówię, wracam do tych Indii. Nie chcę tych kasy wybierać i tak dalej. I w ogóle motor mi się ostatnio zepsuł, miałem trochę stresa też z nim, nie ufam mu tak teraz, choć odzyskuję zaufanie. Dużo tańsze części są w Indiach, taniej tu jest w Indiach. Więc mówię, dobra, wracam, jakby coś tu się zepsuło, to tu się zepsuje. No i słuchajcie, na pierwszej granicy, gdzie normalnie na Google Mapsie są biura imigracyjne. Tu jest bardzo dużo przejść granicznych, ale my nie możemy przechodzić na wszystkich. One są dla Indyjczyków i Nepalczyków. Oni mają tak dogadane, taką strefę Schengen jak my, że mogą sobie przełazić. No i słuchajcie, patrzę, jest immigration. No to mówię, super, dobra, jadę. 2 godzinki drogi. Tam jest 13 czy coś. Mówię, okej. Mówią mi, nie, tu nie przejedziesz. Ale słuchaj, musisz tam pojechać, do tamtej. I na tamtej granicy na pewno przejedziesz. Mówię, okej. Jeszcze gadałem z jakimś tam oficerem wyższym. Okej, super, dobra. No to jadę na tą drugą granicę. No i już tak, paliwko jeszcze mam, ale wiecie, głodny jeszcze nie jestem. Wszystko mam, jadę. Dojeżdżam. No i oczywiście problem, tu znaleźć ten immigration. Tam mnie cofają, tam coś tam. Ci dzwonią z tego immigration gdzieś tam. Jezu, jak ja byłem zły. Ale nuda, już 3 godziny jadę, czy 4 dzisiaj, jest masakra, prosta droga i gorąco. Boże, nie mam hajsu. Tu jest tak, że nie, że wszystko załatwiacie sobie na samym przejściu, więc tu muszę najpierw pieczątkę sobie przybić, później muszę pojechać tam, dać im jakiś permit za motor i później w Indiach, jak już wjadę do Indii, to też muszę znaleźć takie coś i też wbić pieczątkę. No, więc tak dziwnie. Więc tu mnie cofnęli i tam jest granica 1. To jest druga granica, gdzie mi powiedzieli, że jest ten urząd imigracyjny i mi powiedzieli, że nie. Że mi nie dadzą stempla i mam jechać kolejne tam 70 km gdzieś. Kurwa mać, ten nepalskie, indyjskie papierologie, chuj znają, nic nie potrafią zrobić. Kurwa. No więc spoko, no więc co, no nic, idę wypłacić siano. Będę stratny. Będę stratny, 2 dychy aż. Chyba 100 milionów papierów. Jeden policjant, drugi, trzeci. Nikt nic nie wie, co nie? Idź tam, idź spytaj tam, idź spytaj tam. Co za z***y. Dobra. Mega zapierniczałem dzisiaj i zależało mi, żeby dzisiaj wyjechać przez te pieniądze, przez to wszystko. No i widzicie. I muszę teraz zapierdzielać, więc nie wiem jak to będzie.
No mówi, nie podbiję ci, bo co z tego, że ja ci podbiję, jak w Indiach zamknęli. Ja mówię, jak to zamknęli? No, że 2 miesiące temu zamknęli. No i mówię, to 2 miesiące temu zamknęli i najwyższy oficer nie wie, jakby co się dzieje na tych przejściach granicznych. To jest takie dziwne. No i dobra, no i oczywiście odpaliła się już rezerwa. Ja miałem, nie chcę skłamać, ale chyba 200 rupii indyjskich. To jest jakby 300 tych... Dobra, nieważne, pojechałem na stację przy tej granicy i gość mi zalał za tą inną walutę. Czyli wyszło tam 2 litry mi dolał. No i miałem do przejechania kupę kilometrów. I mówię, dobra, wypłacam ten hajs, zjem normalnie jak człowiek, kupię sobie benzynę, coś tam. Ale mówię, dobra, ale nie w tym mieście, bo strasznie było zatłoczone. Mówię, trochę sobie pojadę kawałeczek i zobaczymy, jak to będzie. I tak jadę. Mówię, dobra, zaryzykujemy. Rezerwę mam na około 100 kilometrów, niby. Nie sprawdzałem tego. Nawet chyba więcej. By wyszło, bo tam 3,5 litra jest rezerwy. No i co? No i dojechałem do tej trzeciej granicy o 19. Czyli 10 godzin w sumie raczej jechałem. Odliczając to jedno jedzenie, to nie robiłem jakichś dużych przerw, jak teraz siedzę, gadam coś. Tylko cisnąłem. Cały dzień byłem taki trochę zestresowany właśnie, że tu pieniądze, tu będę głodny. Mówię, dobra, niech stanie ten motor, nic się nie stanie. Jakby miał, tylko jak się ma jednak tą forsę, to jest takie poczucie bezpieczeństwa, że jakby mi tu stanął motor, to wiem, że dam mu, nie wiem, 20 czy 50 zł jakiemuś typowi z pick-upem i on mi go zawiezie, wiecie, do miasta. Żarcie to tam pierdoły. No nie wożę żarcia ze sobą, tak jak w Afryce, bo tu co chwilę mam jakieś wioski. Ale tak sobie pomyślę, że jak czasami właśnie jestem na takim, że już zaczynam być głodny, mam mało wody i taki motor by mi się zepsuł w środku gór, no to bym miał kolejną przygodę, co nie? Bym został Bear Grillsem i bym szukał jakichś źródełek owoców i może bym musiał na coś polować. Dobra. Na razie nie ma offroadu, są super drogi asfaltowe, więc sobie lecę. Znaczy tu wszyscy jeżdżą tak 40, 50 do 60 w porywach, jest spoko. I bardzo dobrze, bo ja potrzebuję takiego małego odpoczynku od tych offroadów i od trasy ostatnio, bo żeby dojechać, bo ja znów jestem w ogóle, wjeżdżam w Himalaje, są górki obok mnie, ale wczoraj to jechałem cały dzień przez pustynię, co nie, jedną drogę, prosta, cały czas prawie że prosta, jak Road 66 w amerykańskich filmach. To jest takie nudne jechać tą drogą, że sobie nie wyobrażacie po prostu. No. Gorąc, nuda. Może jakby mieć większy motocykl, to można by było jechać ze 150 na godzinę, by się coś działo. Ale tak, żeby było spoko spalanie, no to 7 dyszek tym motorkiem. Mi tu brakuje jeszcze jednego biegu. Albo zamienić zębatki. Tylko pamiętam, że jak jeździłem jeszcze niedawno po Nepalu, po tych górach wielkich, to nie narzekałem w ogóle na skrzynię. Ona nie była za krótka. Ani za długa. Właśnie była spoko. Więc jak ja teraz zamienię sobie te zębatki, żeby przedłużyć tą skrzynię, no to mógłbym już mieć problemy w górach takich mocnych. A naprawdę lubię się władować w taki ciężki teren i to w ogóle jest mega dziwne, że wydaje się, że to jest taki łagodny podjazd. Znaczy widać, że troszeczkę stromy, ale taki nie jest 45 stopni. No i mówisz, dobra, wjadę, tam pełno kamieni, piasek. Jezu, masakra. I nieraz już tak wjeżdżam sobie, zjeżdżam na dół, żeby mieć fajną miejscówę do spania przy rzece, a z rajca po prostu cały zapocony, walczę z tym motorem, czasami gdzieś mi się przewróci. No musisz trąbnąć. Siema. Musiałeś mi przerwać. Musiał zatrąbić. No w Indiach ludzie mają dużo czasu często i strasznie mnie męczą tym podłażeniem, pytaniem. Jeden zrobi zdjęcie, podejdzie i nagle przychodzi drugi, po 2 sekundach zadaje te same pytania, tą samą serię pytań. Więc myślałem, żeby wydrukować sobie coś na koszulce, że jestem z Polski na przykład i takie różne pierdoły.
I też pytałem się czasami o YouTube. Co jest dziwne, mój YouTube jest jakiś mega mały i gówniany, bo w ogóle nie wyszukuję po nazwie. Próbuję szukać i rzadko znajduję. Dlatego pomyślałem, żeby jakiś kod QR sobie stworzyć. I może nawet zaraz to zrobię. Dobra, co jeszcze o Nepalu? Że muszę przyznać, że bardziej mi się podobało w Sikkim. A Sikkim jest indyjskie. Więc mega ciekawe, dziwne, co nie? No, byłem pewien, że ten Nepal będzie taki przekozacki. Ale słuchajcie, Nepal jest do odkrycia z buta, a nie motocyklem. Więc ja tak naprawdę nie zwiedziłem za dużo tego Nepalu. Przejechałem niby cały, władowałem się w różne takie dróżki. No, ale no i muszą przyjść, będą teraz. No. Hello, hello. No nie wiem, o czym mówiłem, nie pamiętam. Oni się zatrzymali, w ogóle zawrócili, tylko żeby przyjść i zadać te same pytania co zawsze. No, przerwali. Oni nic z tego nie robią, że ty sobie coś robisz. To jest ich czas i oni muszą teraz z tobą rozmawiać, bo im cię chce. I teraz ty musisz przerwać wszystko, bo oni są w centrum uwagi, oni chcą zdjęcia. Nie pytali o zdjęcie, więc brawo. A już miałem w głowie, że będę ich edukował i powiem, nie ma zdjęć i musicie wiedzieć, że ludzie z Europy nie lubią tego, że ich tak wszyscy zaczepiają. No, ale to może innym razem, jak mnie będą zaczepiać. No, a wy pamiętajcie, żeby później zostawić jakiś komentarz na koniec. Dzięki, na razie.